Muszę w końcu do tego basenu wejść. Kurde, no nie ma kiedy. A kusi. Nie powiem. No może w końcu się uda. Zobaczymy. Metro mam praktycznie obok hotelu. Zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy Hollywood Western. A muszę dostać się do Universal City Studio City albo ewentualnie North Hollywood. A później, bo metro akurat w Dolinie kończy się tu, to jest ostatni przystanek w północnym Hollywood. Także dalej już... A nie, tu chyba jeszcze dorobili, nie wiem. Czy to... Nie, to nie jest już metro, to jest przesiadka chyba w autobus. No i ewentualnie tutaj albo tu, ale w sumie jak wysiądę tu w Universal Studios, też ten Universal City Studio City, to wtedy przejadę sobie autobusem przez Ventura Boulevard do Encino, nie, do Reseda i później przesiądę się z Reseda i dojadę tutaj do Porter Ranch. Porter Ranch już jest, nie wiem, nie zaznaczyli, jest Granada Hills, a Porter Ranch jest tu gdzieś niedaleko, obok. To już są ostatnie dzielnice Los Angeles, nie? Dalej już się zaczynają góry. Także muszę dzisiaj dostać się na sam koniec Los Angeles. Wchodzimy do metra. Są automaty. Zobaczymy, jak mi pójdzie. English. Buy tap card. Buy tap card chyba. Non-metro transfer. Naładuj. Discount. No to tu chyba. Buy tap card. Metro one way trip. Metro. Dobra, muszę wyjąć kartę. Jest. Ale musiałem zapłacić gotówką, bo nie chciał czytać Revoluta. Nie wiem dlaczego. I teraz tu chyba jest jeden peron tylko. My jedziemy w stronę North Hollywood. To Union Station, nie North Hollywood, czyli z tej. Dobra. To North Hollywood. Zgadza się. We are here to help. Patrolują stacje metra, pociągi i autobusy, żeby chronić przed przestępczością. Tutaj są jacyś ochroniarze też, którzy wspierają i pomagają w razie problemu. Jacyś tam byli chyba na górze. Tak, stali jacyś.
Za 3 minuty. No właśnie. Tutaj pokazuje jak jedzie. No, North Hollywood jest ostatnią stacją. W ogóle za niecałe 2 minuty. W ogóle w LA metro jest słabe. No ale to ze względu na trzęsienia ziemi. Oni po prostu nie rozbudowują. Chociaż teraz trochę tam ruszyli, bo na tą olimpiadę w 28 roku trochę powiększają. W centrum bardziej. No ale ogólnie słabe jest metro. W ogóle na przykład nie wiem, tu chyba całkiem niedawno zbudowali, bo w ogóle nie było przez wiele lat połączenia z tutaj z Santa Monica. O ile to jest to w ogóle. W ogóle tutaj te linie metra to są tak zaznaczone, że nic nie widać. No ale naprawdę słabe jest to metro. W dolinie to tak naprawdę tu się kończy, a dolina jest taka wielka. Także no gdyby rozbudowali metro, to naprawdę myślę, że pomogłoby to całemu miastu. Bo przecież te korki w Los Angeles to są znane już wszędzie, nie? Zawsze jak Los Angeles, no to korki na autostradach. A gdyby było metro lepiej rozbudowane, to na pewno więcej osób, tak jak w Nowym Jorku, by korzystało z metra i wtedy też by się zmniejszyła ilość samochodów na ulicach. No ale niestety, no ze względu chyba na te trzęsienia ziemi, nie wiem. Chociaż teraz no już może jakieś są nowoczesne sposoby, żeby zbudować tak, żeby to się nie zabalało, nie wiem, no. Może z czasem to jakoś ogarną. Dobra, póki co jedziemy do doliny, do San Fernando Valley. No i jesteśmy w Universal City. No i jesteśmy po drugiej stronie wzgórz Hollywood, San Fernando Valley. Słynna myjnia na Ventura Boulevard z tym słynnym znakiem i samochodem na górze. I tą rzeźbą ręki. No ona też chyba już jest od jakichś lat 50. No w ogóle ta Dolina San Fernando to jest troszkę taka bardziej w klimacie lat 80. No bo tutaj tak się bardzo nie zmienia wszystko po tej stronie Los Angeles. Tutaj naprawdę jeszcze dużo budynków jest właśnie takich z lat 80. No bo tam bardziej od strony tam gdzie jest Hollywood, nie? I te wszystkie bardziej znane dzielnice, no to się to wszystko bardziej zmienia. Burzą, budują coś nowego, a tutaj w dolinie rzeczywiście no jest taki klimat jeszcze lat 80. I właśnie dlatego chciałem tu przyjechać. I kolejna znana miejscówka, Licorice Pizza.
Ostatnio nawet był film o tym samym tytule. I to był taki kultowy sklep z płytami tutaj w Dolinie. No naprawdę można się tutaj przenieść w czasie. Jest klimat lat 80. Jest zajebisty klimat. Stara kręgielnia. No i ten neon, jestem pewny, że pamięta lata 80. A 90 to na pewno. Wszedłem do sklepu, żeby kupić coś do picia. Za bardzo nie lubię eksperymentować, bo przeważnie jak wezmę coś, czego nie znam, to później mi to nie smakuje. Tak jak w zeszłym roku było z kombuczą chyba. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Bo tu jest to takie popularne w Kalifornii, ta kombucza. Na filmach widziałem i serialach, że właśnie tą kombuczę wszyscy piją. Mówię, a kupię sobie. I kurde, tak na początku mówię, całkiem okej, nie? Ale jednak do połowy wypiłem i jakoś nie wchodzi mi. Sprite wiśniowy. No właśnie, ale to też są wynalazki. Sprite'a wiśniowego jeszcze nie piłem, ale podejrzewam, że kupię i wypieprzę zaraz. No niestety, no czasami mam tak, że trzymam się tego, co znam. A cola sherry to jest właśnie to, co znam i lubię. Zobaczmy, co tu jeszcze mają. Teraz jestem w Sherman Oaks. Piwek mają sporo. O, sorry. Piwek, no to mają rzeczywiście duży wybór. O, to Pacifico znam, bo to piłem, jak byłem ostatnim razem w LA. No ale jeszcze nie piłem piwa. Już jestem chyba 4. dzień i jeszcze nie piłem piwa. No tak jak mówię, jakoś jak sam wyjeżdżam, to nie lubię pić. Bo mam potem zamułę po prostu i tracę energię. O, tutaj są fajne są te maszyny. Właśnie to jest to, co mówiłem na live'ie z Asią. $2 i lejesz do pełna kubek wielki. Nie wiem, ile on ma. O, tutaj są ceny. Mały, średni 2,19, extra large 2,79. No ale hulajnogą teraz jestem, także biorę butelkę, żeby wsadzić sobie do torby. Z kubkami się wyleje. Hot dogi. O, może zjem sobie dzisiaj hot doga w 7-Eleven. Ale na razie nie, bo na razie nie jestem głodny. Wczoraj byłem w Denny's Pizza. Tam, gdzie przesiadywał Charles Bukowski. To była jego ulubiona pizzeria. No i generalnie niedaleko jego mieszkania. Właśnie tam w East Hollywood. No i zamówiłem średnią, ale zjadłem tylko połowę, no i połowę zabrałem ze sobą do hotelu. Także dzisiaj dokończyłem rano drugą połowę tej pizzy i na razie nie jestem głodny. Także na razie tylko biorę kolę
jadę dalej. No. Hulajnoga czeka. No niestety tu kurczę w Dolinie póki co nie ma żadnych rowerów. Skanowałem apkę i wszędzie hulajnogi tylko. Także niestety, no jak rowerem jeżdżę, to jest fajniej, bo mogę w jednym ręku trzymać telefon i nagrywać podczas jazdy, nie? No a jak jadę już tą hulajnogą, no to niestety już muszę telefon mieć w kieszeni, no, żeby się nie wypieprzyć. Także no tak nagrywam tylko jak przystanę. No i nie mówcie, że kiedy myślicie o Kalifornii, to właśnie nie myślicie o czymś takim. Jak z pocztówki. Miejsce jak z pocztówki. Ale czadowe kino. Kurczę, niesamowite są tutaj te budynki. No i co kolejne na plus to, że w Dolinie jest zawsze więcej słońca i cieplej. Także jak dla mnie na plus. Bo ja lubię jak jest ciepło i jak jest słonecznie. Lata 80. No kurde, 80's jak byk. I te wieżowce normalnie rodem jak z jakiegoś serialu z lat 80. Na przykład Moda na sukces. Ja pierdykam. Normalnie umarłem i obudziłem się w latach 80. w Los Angeles. No tego już nie da się odzobaczyć. Niestety tego już się nie da odzobaczyć. Koniec. Jestem kupiony. No, mam dla Was petardę. Dla tych, którzy oczywiście interesują się kinem. Poznajecie, kto tu mieszkał? Czekajcie, może uda się tak przyłożyć. Kompleks mieszkalny z filmu Karate Kid. Klasyka lat 80. South Seas Apartments w Reseda w Dolinie San Fernando. Daniel LaRusso mieszkał tutaj. A pan Miyagi miał swój kantorek tutaj. Tylko że no potrzeb filmu oczywiście zabudowali ten parking częściowo i tam właśnie zrobili ten warsztat pana Miyagi. A tutaj była brama. No wiadomo, to były lata 80., także musicie wziąć na to poprawkę. To była ta brama, przez którą
Daniel przeskakiwał, a gonili go ci kolesie z Cobra Kai. Tam były wzgórza, takie lekkie górki, pagórki, nie było tych domków wtedy. I tutaj była brama. I tutaj właśnie dostali łomot od pana Miyagi. Także kolejna miejscówka zaliczona. Przepiękna jest ta Dolina San Fernando. No ja jestem zakochany. Miłość od pierwszego wejrzenia. Jesteśmy w miejscu, gdzie Terminator wpierdzielił się ciężarówką do rowu melioracyjnego. Dosłownie w tym miejscu. A John Connor, grany przez Edwarda Furlonga, siedział tam na swoim krosie i widząc to, zaczął spierdzielać w tamtą stronę. Natomiast drugi Terminator, grany przez nikogo innego jak Arnolda Schwarzeneggera, wjechał tędy na swoim Harley'u. Rozwalając bramę i pognał tamtą ścieżką. I ze względu właśnie na to ten most nazywany jest mostem Terminatora. Wszystko wydarzyło się właśnie tutaj. No i w tym momencie chyba nie trzeba już nic mówić. Dom z filmu Powrót do przyszłości. Hello. Can I record a bit? Yeah, try not to get me in there. Let me get your pictures done first, Yeah. and then you can record all you want. Okej. And then Ale jaja. Spotkałem gościa, który tu mieszka. Porobił mi zdjęcia, powiedział:
że mogę filmować co chcę. To znaczy tu na zewnątrz. Ale miałem szczęście. Tędy Marty przeskakiwał przez płot. Tutaj w garażu stał jego Jeep. A tutaj doktor Brown podjechał DeLoreanem. A tu na tej ulicy odleciał i zniknął. Przejdę trochę, bo właściciel wyjeżdża. Zajebisty gość. Wyszedł do mnie z jakąś ulotką i mówię, i z jakimś tym notatnikiem. I już myślałem, że będzie trzeba płacić. A on mówi do mnie, skąd jesteś? Wpisz się tutaj, mówi, jakoś ostatnio, mówi, nic się nie dzieje, nie? Dzisiaj pierwszym jesteś odwiedzającym. Wpisz się, mówi, imię swoje, skąd jesteś i datę wpisz. Mówi, porobię ci parę zdjęć. Stań tam przy drzwiach, stań tutaj, stań na ulicy, pyk, pyk, pyk. Mówi, mówi, jak chcesz, to mówi, filmuj co chcesz, tylko mówi, mnie nie filmuj, bo nie lubię. Mówi, trochę się nudzę, bo mówi, żona wyjechała za miasto i nie mam co robić, nie? Kurde, no jaki zajebisty gość. Mówię do niego, kurczę, ale pan jest szczęściarzem, nie? A on mówi, no mieszkać w domu, kurde, McFly'a z Powrót do przyszłości. Kurde, coś niesamowitego. No czasami człowiek ma trochę szczęścia w życiu. I ja też trochę dzisiaj mam, bo pozwolił mi podejść tutaj bliżej pod drzwi nawet. A ogólnie raczej nie pozwalają właściciele takich słynnych z filmów domów. Super. Warto było przyjechać. Dom Marty McFly'a z Powrót do przyszłości. No i jednak udało się dotrzeć do Bob's Big Boya. Także chyba kolację zjem właśnie tu. Ulubiona restauracja Davida Lyncha. Ale też miejscówka z filmu Gorączka z Alem Pacino i Robertem De Niro. Wchodzimy do środka. Hello. Zacne menu. Desery. Napoje.
burgery. I tutaj też. Weźmiemy burgera. Wezmę Original Big Boy Combo. No i udało się usiąść przy tym samym stoliku, przy którym siedział De Niro ze swoimi kolesiami, między innymi z Valem Kilmerem. To była ta scena, kiedy mieli robić napad na bank i kierowca w ostatniej chwili zrezygnował. I De Niro podszedł tam z tyłu i zobaczył swojego kumpla Michaela, o ile dobrze pamiętam. I pyta go, czy wchodzisz w to. Jeśli tak, to za 5 minut z tyłu budynku. I to było dokładnie tutaj. Siedzieli przy tym stoliku. You recognize the grill man? Yeah, awesome. Deep line. How's with Belby Rush? Póki co dostałem sałatkę, ale jeszcze czekam na burgera. Nie przepadam za sałatkami. No, burger wygląda zacnie. To rozumiem. Tina, carry you please. Bring to the back, please. Kupię sobie chyba takiego boba na pamiątkę. A z tyłu prezentuje się tak. No powiem szczerze, że najlepszy burger, jakiego jadłem do tej pory w Los Angeles. Także jeśli ktoś z Was będzie w LA, to jak najbardziej polecam. Bob's Big Boy w Burbank. Tak mi się podobał ten ludzik, że musiałem kupić sobie na pamiątkę. Zajebisty jest. Postawię go w pracy. Czad.
I jesteśmy w domu.